Bro, you have situation when the American soldiers they catch you and they push you to the prison. Can you tell us a little bit more? Ty, bracia, co my tu robimy? Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie z małej miejscowości w Afganistanie pośrodku gór. Przyznam szczerze, że będę do granicy z Iranem jechać chyba z tydzień, bo jest po prostu tak słabo. W sensie drogi tutaj nie ma, tutaj droga jest taka słaba. Siema dziku. Droga jest bardzo słaba. Zapraszamy na nowy odcinek. Polecam zostawić łapeczkę, komentarz, poczta sandałowa wskazana, czyli podanie odcinka na komunikatorze, na przykład WhatsApp czy Messenger. Dalej, rzecz jasna, zawsze będzie na plus. Oj, chyba tutaj turystów za dużo nie ma. Idę, coś może zjemy. Tutaj jest mięsko, a jak jest mięsko, no to będzie można coś zjeść. Zobaczcie, świeżynka, kopytka można kupić. Salam alejkum. Można kupić kopytka. Tam jest na pewno jakaś knajpka. To na 100%. Salam alejkum. Na pewno coś tam uda się coś zjeść. Dobre oko kierownika zawsze wypatrzy knajpę. Knajpeczka, salam alejkum. Knajpeczka malutka, chyba nigdy nie gościła turysty. Zobaczcie jak fajnie. Mięsko świeże, koleżka tutaj bije na tym napieńku, kuchnia, wszystko elegancko. Teraz muszę tylko zamówić. Tylko jak teraz tutaj zamówić te wszystkie przysmaki, jak oni tylko rozumieją, jak mówię, że herbatę chcę. Więc elegancko spróbuję to załatwić, pomalutku, body language i ogarniemy. Słuchajcie, najlepsze mięso w mieście, tutaj w Afganistanie, najlepszy chlebek w mieście. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że mam nocleg tutaj u pana, a daj tutaj, szefy, tutaj. Pana syn mówi po angielsku i studiuje tam w mieście dalej, 160 km, wszystko obgadane, cały plan na podróż. Kamera. Mięsko, chlebek, herbata, czaj. Jedzonko skończone. Chłopaki się bawią kamerą. Zdrowie. Ale pyszne. Afganistan, Ibrahim. Salam alaikum, Ibrahim. Nice to I am meet you. very lucky guy today. Yeah, welcome to our place, the Balambergan. Nice to meet you. Nice to meet you also. More guys like you that they come and visited this place. This is a green place. This place, they have a good hospitality for the people. They came from so around here. Just we would like, and we are happy to see you here. Inshallah, brother. Welcome. Inshallah. And we hope that you come back again to our place. Can we look the barber shop? Yeah, that's the barber. Słuchajcie, jestem takim szczęściarzem, że niesamowicie w ogóle. Salam alaikum. Salam alaikum. Salon. Salam alaikum. Proszę zobaczyć jaki salonik elegancki. Small joke. Ale się wystraszył koleżka. Salam. Tutaj proszę zobaczyć. To z Koranu są. Mekka, Medyna tutaj. Może ja powinienem się obciąć. Idziemy dalej, idziemy zwiedzać. Proszę tutaj zobaczyć, zalało boisko. Jedno boisko, ale nie ma problemu, bo jest drugie boisko. Brameczki się przeniosło. No i mamy co robić. Boisko, podstawa. Telefon niestety też zabrał wolny czas, zaabsorbował wolny czas, moi drodzy. I w tym jest duży problem, ponieważ na każdej szerokości geograficznej teraz posiadanie smartfona, tudzież szybkiego internetu jest
pewnego rodzaju podstawą egzystencji. Kuku! Ja to jestem taki ten śmieszek trochę. So bro, in this village, some army from America or Russia, they come here to fight. Yeah, sure, for sure. They came here. That they have a base here, and they fought here, and they are here from the beginning of 2010 until 2014. They have a base here. In this castle. Yeah, in this castle. They are based here, and their armies are here. They have another base over there to the seaside of the river. Inshallah, we will go there and visit. So now the people, they use this place to spend the free time. Yeah, for sure. That these people, they are using this place for free because there is nothing. That, as you know, that everywhere that you see, all of these are destroying, you know. Just because of this, that the people they are using. So step by step now, Afghanistan is gonna be grow up. Inshallah. 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 I'm really happy that Afghanistan is independent now. Yeah, we are proud. We are proud of this, and we hope the European community and the European country they support us, and they have to. They have to good relation with the Afghan people, especially with our government. That's the Taliban. Because we need to rebuild our as you know, our economy. This is more important for us. We want and we request them to have a good relation with our people. Great. Welcome. Okej, a tutaj mamy widownia, poziom 70, 60 osób. The elder, salam alaikum. Salam alaikum. Słuchajcie, idziemy tutaj zobaczyć, tak jak usłyszeliście, tutaj stacjonowały wojska amerykańskie, tutaj była baza. Niestety, no, bardzo dużo krzywdy lokalnej społeczności się stało. Słuchajcie, zapytam tego mojego kolegę. Gdzie jest mój kolega? Brother, I would like to know what the local people, they feel before like 3, 4, 5 years ago, when the soldier from America they stay here and the local people they saw them every day with the guns. Right now the situation is very good and acceptable for the people of Afghanistan, because the people here they feel that they are free, that they know about the freedom, because before the situation was like that you could go out from your house without of any afraid, but you do not sure that if I'm going from home and then I can come back in the evening alive to home. Right now the people they are feeling well, and we hope this situation is continue and remain for the people of Afghanistan, because the government right now, the government of the Taliban that they are here, they have a good services for the people, especially for this district. As you know that our people they have a lot of problem, like in the road they do not have access to any services. And right now we are feeling that we have at the beginning of these services. We hope that these services will be implemented here and the people they access to these services. Wieża nadawcza i w momencie kiedy jest trzęsienie ziemi, to mój koleżka, który teraz odpowiada na pytania, to on się przeniósł z rodziną do tego namiotu. Bo w momencie kiedy trzęsie się, no to te domy, prowizoryczne domy, one po prostu się sypią jak puzzle. This place is also destroyed by the American Air Forces.
Słuchajcie, sytuacja taka, że nasi koledzy jankeści zza oceanu tutaj z nieba zrzucali niespodzianki. Zobaczcie, te tutaj domostwo, to domostwo już odbudowane, to miejsce i w ogóle to miejsce było zniszczone właśnie przez, przez koleżków zza oceanu. Tutaj nic innego jak publiczna łaźnia, czyli tak zwany hammam. I o co chodzi? Przed tym jak Amerykanie stacjonowali tutaj w tym zameczku, no to najpierw stacjonowało tutaj wojsko afgańskie. No i żeby wygonić wojsko afgańskie, użyli sił powietrznych do tego, żeby ich wypłoszyć i przejąć miejsce. Więc zobaczcie, tak jakby ludzie lokalni cierpieli w czasie przeszłym niepotrzebnie. W sensie, no umówmy się, Amerykanie byli tutaj gośćmi, którzy chcieli po prostu przejąć ten kraj. Bro, you have situation when the American soldiers they catch you and they push you to the prison. Can you tell us a little bit more? There was a miscoordinate by the local police here, and they get the wrong information to them, and unfortunately they captured me and they put me in a jail for a few days. They say reason? The reason was that why you do not work with us, or why you complain us in the local like a bazaar in somewhere in like a meetings with the people. How it was in the prison? They was good people or not? Yeah, they observed like the humanity. That's lie that if you can say, but we here for a few days here, then they let me to go home. Okay, stressful situation. That's a stressful situation, that like disrespect, and the people they are thinking wrong. They got wrong information, that they said that he is a part of suspicious. In this case, they captured him. Mm-hmm. Did you feel that they didn't know anything about the culture, Afghani culture? But this was the big problem, that they do not know about this culture, you know. First, the people that when you came in some place that you're the new guys, that first that you have to contact with the real guys, that they have to explain you all the situation. But unfortunately, these people with them, they are thinking about their own business, and they show them the wrong way for them. In this case, they dropped it. Wiem, że jest już ciemno, ale nie możemy ominąć cmentarza. Zobaczcie, jesteśmy na lokalnym cmentarzu na wiosce, na prowincji. Zapytam swojego kolegę, czy oni dbają o cmentarze. Brother, yes? I have question about the cemetery. Yeah. So, when somebody die here in Afghanistan, people they put him to the grave. Yeah. Correct. Here is a tradition, like and also the Islam ways that they show us some of step that we have to do for someone that he's died. But first of all, that we wash that guy, and the people that their relative, their families, all their neighbors, they collected in his house. Then we have a janaza, like we have a pray for them, and then we bring him here, and the people. Then we have some like pray for him. Just we have like a party for him, like a khairat, like charity that we distributed for the people, that to Allah forgive them, that he's. But after like 5 years after, they come to visit the grave? Absolutely. Eid by Eid, like in a celebrating, we have 2 Eids here. Their families, their brothers, their mothers, they came here and they visited the grave and they pray for them.
and this is the things that they also take care about this cemetery, because they do not want to come here like animals, like the people. They come here and smoking, and these people. This was the truth. But sometimes the cemetery looks like that people they forget about the graves. Yeah, that was the case that in the like, you know, that locally in the villages that never happened, because in the city that's for sure, because the people they are moving, they are like emigrating from this place to other place. In this case, they forget that place, and in the villages, the people they are so basically take care about the cemetery. Jesteśmy w rejonie sejsmicznie aktywnym. Kilka tygodni temu, nie, przepraszam, co ja gadam, 2 tygodnie temu było tutaj gorąco. Odbiło się później też na kolejnym mieście, aż po Herat. Zobaczcie, jaki cudowny widok. Nie ruszam kamerą, ponieważ kamera nie będzie w stanie tak jakby ująć tych ruchów i będzie rozmazane, ale powiem wam, że taki epicki zachód słońca, w sensie już słońce zaszło. Marhab, to jest rzeka Marhab, którą teraz tutaj widzicie. Dzięki tej rzece tutaj kwitnie życie, dosłownie kwitnie życie, bo z wodą rosną drzewa dają materiał do budowy domów, z wodą rosną warzywa, owoce, zwierzęta mogą się paść spokojnie, ludzie mają wszystko to, co potrzebują. Woda to coś więcej niż złoto, bo Afganistan ma złoto, ale niestety nie ma jeszcze wiedzy, jak to złoto i inne minerały wykorzystać. Mój koleżka studiował w Arabii Saudyjskiej i w Indiach. Teraz Ramzan, modli się, widać, że jest takim, powiedziałbym, no, solidnym muzułmaninem, a nie tam w kaszę dmuchaj. Jest fajnym, otwartym, inteligentnym człowiekiem, który naprawdę chce zmienić opinię o Afganistanie w naszych głowach i za to mu bardzo dziękujemy, bo nie zdarza się często, że ludzie tak otwarcie opowiadają o tym, co się stało, co się dzieje aktualnie, więc cieszę się, że mamy taką możliwość i trzeba to doceniać. Behind you is old base, but who stay here? This place exactly, the Russian guys, they were lived here when they come to Afghanistan. 1979. Exactly, they here and they managed all their planning from this place. So what it was the reason that the Russian they come here? Yeah, that's clear. That's obviously they want to take a power and to cover the people, and they want to be here like the government or the power men in Asia, and also they want to reach themselves to the some country borders. So they want to take the Afghanistan and make the Soviet Union bigger and bigger and bigger. Yeah. They show themselves like powerful, and that we appreciate our people, especially Mujahideen. They take them out of this country, and now we are free. That, as you know, that you came here, a lot of you, they came here, they can walk during day and night. This is the big achievement for our people, and especially for the new generation. Jesteśmy tutaj sami. Dziękujemy za wizytę. Spójrzcie, tutaj jesteśmy na gościnie u mojego kolegi taty. Nie mówi po angielsku. Drewniane belki w konstrukcji dachowej. Tam te siatki to są pozostałości po naszych kolegach zza oceanu. A teraz jest Ramzan, czas modlitwy. W czasie modlitwy się nic nie je, nic nie robi, słucha się dzielnie. Jesteśmy w takim pomieszczeniu gościnnym, ponieważ goście nie mogą być w pomieszczeniach głównych. Pomieszczenia główne są zarezerwowane dla rodziny i dla domowników. My jesteśmy gośćmi, więc gości się przyjmuje w miejscach takich jak tutaj, w gościnicy. Tak bym to określił. Na ziemi się kładzie ceratę. To oznacza, że to jest stół.
To jest taki stół przenośny i za chwilkę będzie kolacja. Zostałem zaproszony tak z ulicy, po prostu z ulicy, z dobrego serca na jedzenie. Jestem, powiem wam, że naprawdę gościnnością, serdecznością, otwartością na innego człowieka. Po takim trudnym czasie, który przeszedł Afganistan, jestem pod dużym wrażeniem. I chlebek dla gościa zawsze dużo. Dla mnie za dużo. Pycha. Na stół wleciał ryż. Ryż z mięskiem. Słuchajcie, teraz jemy afgański, stricte afgański posiłek. Proszę zobaczyć ryż, kurczak. Do tego ten kurczak jest w takim sosiku. Kurczak jest po prostu fantastycznie przyrządzony. Mama robiła. Mamy nie mogę zobaczyć niestety. Dziewczyn też nie mogę zobaczyć, sióstr też nie. Jest fantastycznie zrobione. Chłopaki, łakomczuchy. Cichutko siedzą. Orężada. Przepyszne. Merhaba. You can be a journalist now. Wait. Okay, record. Witam Państwa. Poranek spędzony wyśmienicie z moimi przyjaciółmi tutaj. Galamurbag. What is the name of the village? Balamurhab. Balamurhab. Cały czas zapominam. Spałem wyśmienicie u swojego kumpla. Teraz jedzonko, chlebek zrobiony przez babcię. Babcię nie mogę zobaczyć, bo wiecie jak jest, jaka sytuacja. Ze śmietanką i z cukrem. I herbatka. Czaj. Na zdrówko idziemy w miasto zwiedzać. W sensie zwiedzać. No, pochodzić, się pochrzątać. Foteczka na początek dnia. I tak, tutaj jest punkt antenowy na wszystkich częściach świata. Jak jest punkt antenowy, to te punkty są, patrzcie na maluszka. Moi koledzy tutaj mieszkają w tym domu. Okej. To we wszystkich częściach świata te punkty z anteną, no co to z tą pszczołą? Są pozakrywane i zabezpieczone, żeby nikt nie skroił. No bo niestety by skroili. A punkty takie jak anteny są punktami, powiedziałbym, newralgicznymi. One moment! Newralgicznymi, dlatego też bardzo często można zobaczyć na nich pozostałości, brzydkie pozostałości po atakach. Proszę bardzo. Tutaj dziurka. No tych dziurek dużo. Tak? Proszę zobaczyć ile. No tutaj to się sypało i to grubo. Czaicie? 13-latek nie wiezie na motorze, bo ja nie ogarniam. Ale jedziemy, no. See you, bro. See you later. Bro, do you know how to drive? Slowly. Faktycznie to, co mówił mój koleżka, tata tego kolegi. Mój koleżka ma 36 lat, będzie gleba chyba. 36 lat, a ten chłopak ma 13. No to powiedział, że tutaj na prowincjach, no to dbają o cmentarze i faktycznie to jest prawda. To jest taka zależność, że w mieście o cmentarze nie dbają. Jak się wwalimy w to błoto, dawaj. Mój kolega się obawia tatków się obawia. Się boi po prostu. Gazu. Poszło. Boi się tatków. Dlaczego? Bo je tutaj mają bardzo mieszane uczucia do tatków. I Tadeusze, ja już sam mam trochę mieszane uczucie.
O kurde, jak my tu wpadli. Gazu, gazu. Z drogi śledzie kierownik jedzie. Wizytacja. Wizytacja. Welcome. Salam alaikum. Walaikum salam. Trochę rączek. Salam alaikum. Salam alaikum. Co tu się dzieje? Ty, bracia, co my tu robimy? Co tu jest? Wydaje mi się, co tu jest, nie wiem. Rozdają chyba coś. Może też dostanę. Nie wiem, ty. Salam alaikum. Bro, what happened here? This is the distribution for the beneficiary. Thank you. They are like a farmer. Farmer? They are farmers of one of the village. Yeah. They have a plan to distribute some wheat and Okay. some fertilizer for them. Okay, but for money. No, just For that's free. That's the project is by FAO. Oh, FAO, okay. They implement. That's German, one of the German Okay. help German organization. Correct. They are implementing. Słuchajcie, fajny projekt. Rolnicy otrzymują nasiona za darmo w pełni po to, żeby mogli siać i zbierać. Super, super. Very nice. Very nice. I będzie siane, będzie siane. Rodzinka już kolejna dostała. I zobaczcie, jak ładnie to jest zrobione. I po 2 worki dostają. Australia. Z Australii. Ziarno. Takie ziarno i takie ziarno. Nie wiem, co to za ziarno. No prawdopodobnie zbożem, prawdopodobnie żyto albo pszenica. Super, super. Taką pomoc ja bardzo propsuję, bo no to jest pomoc, która jest potrzebna ludziom, a nie jakieś tam, wiecie, pitolenie i dawanie jakichś tam, nie wiem, długopisów z logo UNICEF-u, czy jakichś tam tabliczek. No. I tutaj robota się robi teraz. Proszę bardzo. O. Już się dowiedziałem. Nawóz, który wzbogaca ziemię w odżywcze te związki, a tutaj mamy zboże i chlebek z tego będzie. Proszę zobaczyć projekt wsparty przez Unię Europejską. Centralna pomoc. Super. Projekt 2021-2030. Wsparcie. Pieniądze w rękach Tadeuszy uchodzą bardzo szybko, a pieniądze z Unii i z innych projektów międzynarodowych idą tutaj. No i w sumie tak. Trzeba zaznaczyć, że Tadeusze też przychodzą po tą pomoc. Więc to jest takie dziwne, zamknięte koło, które ciężko zrozumieć. Gdyby Tadeusze mieli wyższy poziom mądrości, edukacji, no to wtedy by może taka pomoc nie byłaby potrzebna. Bez takiej pomocy doraźnej Afganistanowi niestety byłaby tutaj klęska humanitarna. Budynek szkoleniowy. Mają szkolenie co i jak z nawozami, co i jak z sadzeniem. Tu miejsce, w którym dostają pozwolenie, że mogą otrzymać wsparcie, a tu miejsce, w którym jest wydawka. Chłopaki wydają. Oczywiście chłopaki biorą za to drobny pieniążek, za to, że przenoszą te worki. Zrozumiałe, nie? Ja będę się pomału zbierać, muszę swojego koleżkę zapytać jeszcze, co by chciał przekazać światu już na wychodnym. Ciekaw jestem, co powie. So brother, the last question. What you want to say for the people outside in Europe, on the world, about Afghanistan? About Afghanistan, we want from them to engage with our people and to help our people, because most of our people, they are in dire need in this situation. We want that they have a good relationship with our people,
with our new government, they let them to chance, and they see if they will good and they support them. Otherwise, they can make a boycott by them. This is our message. Thank you so much, bro. You're welcome. It was big pleasure. Yeah, thank you. Przepraszam, tutaj zablokowałem szefa. Moi drodzy, tym pięknym akcentem będziemy kończyć. Tutaj ładują ziarno. Ziarno zgody, a nie niezgody. Kończymy dzisiejszy odcinek. I dzięki mamy. Słuchajcie, idę teraz albo łapać stopa, albo zorganizować sobie transport 160 km taką drogą jak w poprzednim odcinku. To jest grubo i ja nie wiem, co tutaj się dzieje w ogóle. Słuchajcie, łapeczka, komentarz, podajcie odcinek dalej, bo to bardzo ważne. Przyznam szczerze, że nawet mnie dzisiaj z rana przerasta to, ile tutaj się dzieje. Tego się nie da opisać. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie z Afganistanu i polecam kupić książkę Ludzie Drogi. Koniecznie trzeba mieć ją w swoim domu, papierową, a jak już nie ma papierowej, to e-booka. Kłaniam się, czołem. This is horse. No, it's not the horse, this is camel. Camel. Yes.